Szanowni Państwo, witam na pierwszym z cyklu wykładów poświęconych współczesnej metafizyce. Współczesnej to znaczy opartej na współczesnym obrazie świata opracowanym przez nauki szczegółowe. Ten obraz pozwala na wysnuwanie wniosków metafizycznych, jakie były niedostępne nawet dla najtęższych umysłów wcześniejszych epok. Wniosków fascynujących, takich jak ten, że w bycie pierwszym jest jedna świadomość i trzy jaźnie, ale też wniosków przerażających, takich jak ten, że jest możliwa negacja esencjalna bytu przygodnego. Z jakich przesłanek wynikają te wnioski i na drodze jakiego rozumowania do nich się dochodzi, o tym będą właśnie te wykłady. Przed rozpoczęciem pierwszego wykładu pragnę gorąco podziękować panu profesorowi Marcinowi Karasowi, promotorowi mojej pracy doktorskiej z filozofii, którą obroniłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, i panu profesorowi Arturowi Andrzejukowi, dzięki któremu moje artykuły poświęcone metafizyce współczesnej mogły ukazać się drukiem na łamach rocznika tomistycznego. Obu panom profesorom jestem głęboko wdzięczny za nieocenione wsparcie intelektualne i moralne, jakiego mi udzielili na drodze do nowego świata myśli. A teraz zapraszam również Państwa na drogę do tego nowego świata. Naszym punktem wyjścia będzie kwestia relacji między materią a ruchem. Problem ten pojawił się już u samego zarania filozofii. Dyskusja starożytnych filozofów greckich na ten temat wyglądała mniej więcej następująco. Najpierw zabrał głos Thales z Miletu i powiedział: wszystko jest z wody. W wodzie jest życie i w związku z tym we wszystkim jest życie, jak to widać na przykładzie magnesu. Na to odezwał się Anaksymander. Pierwszą zasadą, którą ja nazywam arche, jest apeiron, czyli bezkres. W nim jest życie, dzięki któremu wyłaniają się z niego przeciwieństwa, takie jak suchość i wilgotność, i do niego wracają. Jego uczeń Anaksymenes odrzekł: w zasadzie zgadzam się z tobą, mistrzu, ale wydaje mi się, że twój apeiron jest po prostu nieskończonym powietrzem i to w nim jest życie. Tu odezwał się Ksenofanes z Kolofonu. Pierwszą zasadą, czyli arche, jest ziemia. Źródłem życia w świecie jest wszechobecny i wszystko przenikający Bóg, przez małe b, różny od bogów opisywanych przez Homera. Heraklit z Efezu miał jeszcze inny pogląd. Arche jest Bogiem i jest to ogień. Ogień zagęszczony wilgotnieje, a zgnieciony zamienia się w wodę. Woda zaś przekształca się w ziemię. Ziemia roztapia się, zamieniając się w wodę, z wody zaś tworzy się powietrze, które z kolei zasila ogień. Wszystko nieustannie się zmienia. Nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki. Wówczas wstał ze swego miejsca Pitagoras i rzekł: zasadą wszystkich rzeczy jest liczba. Jego wypowiedź została przyjęta przez pozostałych uczestników dyskusji obojętnie, bo każdy widzi, że liczby owszem towarzyszą rzeczom, ale przecież z samych liczb nic nie powstaje. Słysząc te sprzeczne zdania, powstał ze swego miejsca Parmenides i powiedział dobitnie: pierwszą zasadą jest byt. Byt jest jeden, wieczny i niezmienny, czyli nieruchomy, i ma kształt kuli. To wszystko, co dookoła nas się zmienia, to nie są byty, lecz pozory bytów. Wszyscy zamyślili się nad argumentami Parmenidesa, bo z jednej strony trzeba mu było przyznać rację, że na początku musi być byt, jako że z niebytu nic powstać nie może. Ale z drugiej strony trudno się było zgodzić, że wszystkie rzeczy, które widzimy naokoło, nie są bytami. Wszystkich spróbował pogodzić Empedokles, który stwierdził: arche tworzą 4 żywioły: woda, powietrze, ziemia i ogień. One są wieczne, niezniszczalne i niezmienne. Zmienność rzeczy bierze się stąd, że żywioły mieszają się i wymieniają pod wpływem 2 elementów czynnych – miłości i waśni.
Tu wszyscy podnieśli głowy i wpatrywali się w myśliciela, który jako pierwszy nie doszukiwał się życia w samych żywiołach, lecz zdawał się widzieć źródło ruchu i życia w jakichś siłach różnych od żywiołów. Na to wstał Anaksagoras i rzekł: bytu Parmenidesa nie należy mieszać z żywiołami Eleatów, drogi Empedoklesie. Należy raczej przyjąć, że są dwie różne zasady wszystkich rzeczy. Jedna to nous, czyli myśl, z której wychodzi pierwsze poruszenie całego świata. A druga to homoiomerie, czyli zarodki, z których pod wpływem poruszenia duszy powstają wszystkie żywioły, a z nich dalej wszystkie rzeczy. Koncepcja homoiomerii jako tworzywa wszystkich rzeczy spodobała się atomistom, Leucypowi i Demokrytowi. Demokryt rzekł: proponuję uprościć twoją teorię, Anaksagorasie. Po co przyjmować jakiś niewidzialny nous, skoro wystarczy stwierdzić, że po pierwsze, wszystko składa się z niepodzielnych cząsteczek, które ty nazywasz homoiomeriami, a ja atomami, oraz że te atomy same z siebie są w nieustannym ruchu w próżni. Zenon z Elei, uczeń Parmenidesa, znany ze swoich irytujących paradoksów, najwyraźniej chciał za wszelką cenę popsuć humor Demokrytowi i powstając zwrócił się do niego protekcjonalnym tonem. O czym ty mówisz, Demokrycie? Przecież ruch jest niemożliwy, jak to udowodniłem w moim paradoksie biegacza, który nigdy nie dobiegnie do mety, bo musi pokonać nieskończoną ilość coraz to krótszych odcinków. Zapanowało kłopotliwe milczenie. Nikt nie lubił Zenonowego paradoksu biegacza, w którym rozumowanie było formalnie bez zarzutu, ale przecież każdy widział, że biegacz prędzej czy później jednak dobiega do mety. Wreszcie odezwał się Platon. Na podstawie wszystkiego, co tu panowie powiedzieliście, rzekł, wydaje mi się, że jest tak. Istnieje jakaś postać niewidzialna i bezkształtna, którą ja nazywam chora. Ta chora, połączona z 4 ścianami, 6 ścianami, 8 ścianami i 20 ścianami foremnymi, tworzy żywioły materii ziemskiej, a w połączeniu z 12 ścianami foremnymi tworzy niebiosa. Materia ziemska może przyjąć w siebie wszystko, tak jak wosk może przyjąć odcisk każdej pieczęci. Zmienne byty, znane nam z doświadczenia potocznego, to odciski niezmiennych idei w biernej materii. Powstają w niej dzięki różnym ruchom, które wymieniam w 10. księdze mego dzieła o prawach. Najważniejszy z tych ruchów, nieskończenie górujący nad wszystkimi innymi, to ruch, który jest zdolny powstawać sam z siebie. Jest to ruch duszy, która powstała wcześniej niż wszelkie ciało. Gdy umysły zebranych biegły jeszcze za pięknym rozumowaniem Platona, wstał ze swego miejsca Arystoteles i rzekł: wybacz, mój mistrzu, że zachowam się jak ciele, które kopie swoją matkę, ale muszę przeciwstawić się twojej teorii. Otóż nie ma świata idei oderwanego od świata rzeczy, lecz każdy byt cielesny jest złożeniem z materii i formy. Jest tych bytów 4 rodzaje: materia nieożywiona, rośliny, zwierzęta i ludzie. Na materię w naszym świecie podksiężycowym składają się tradycyjne 4 żywioły, a niezmienny w ruchu kołowym świat nadksiężycowy jest zbudowany z twojego, Platonie, 5. żywiołu, który ja nazwałem eterem. Formy bytów ożywionych są zarazem ich duszami. Nad wszystkimi bytami złożonymi z materii i formy góruje byt, który jest czystą formą. Jest on myślą myślącą samą siebie i to on stanowi źródło wszelkiego ruchu we wszechświecie. A jego istnienie udowodniłem w następujący sposób. Po pierwsze, wszystko, co się porusza, przez coś innego jest poruszane. Po drugie, szereg poruszających i poruszanych nie może iść w nieskończoność, albowiem bez pierwszego poruszyciela nie byłoby drugiego, ani trzeciego, ani w ogóle żadnego innego. I stąd wynika po trzecie, że musi istnieć nieruchomy pierwszy poruszyciel.
Co do rodzajów ruchu, ciągnął Arystoteles, to wystarczy przyjąć 3. Ruch jakościowy, ilościowy i lokalny. Przy czym każdy z nich może być naturalny lub wymuszony. Ruch jakościowy to na przykład przechodzenie rośliny przez stadia rozwoju. Ruch ilościowy to na przykład rośnięcie rośliny w trakcie jednego stadium. A ruch lokalny to na przykład ruch pocisku. Ruch jest więc przechodzeniem od tego, co może zostać urzeczywistnione, do urzeczywistnienia tego, co można było urzeczywistnić. Czyli krócej mówiąc, jest przechodzeniem z możności do aktu. W konsekwencji stwierdzam, że każdy byt jest złożony z możności i aktu, oczywiście z wyjątkiem pierwszego poruszyciela, w którym nie ma żadnej możności i który w związku z tym pozostaje nieruchomy, w tym sensie, że jest samą doskonałością, do której nic dodać ani od której nic odjąć nie można. To, co określasz mianem chora, jest materią pierwszą, czyli materią bez formy, nieistniejącą realnie. Wszystkich zachwyciła metafizyka Stagiryty, który dzięki koncepcjom złożeń bytu z materii i formy oraz możności i aktu pogodził w jednym systemie wszystkie intuicje swoich poprzedników. Niezadowoleni byli tylko hylozoiści, czyli ci, którzy upatrywali życie w samej materii. Przecież zachowanie magnesu wyraźnie świadczy, że w nim jest jakaś dusza, która daje mu jakieś życie, mruknął Thales. Również Demokryt nie chciał dać za wygraną i powiedział: według mnie atomy poruszają się w próżni z samej swojej natury, a twój pocisk, Arystotelesie, dzięki czemu się porusza? Próżni nie ma, rzekł Arystoteles, a pocisk porusza się dzięki temu, że popycha go powietrze. Wszyscy zamilkli, bo nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł. Jeden tylko Zenon z Elei stwierdził, że strzała i tak nie doleci do celu, choćby ją popychało najgęstsze powietrze, bo najpierw musi przelecieć połowę dystansu, potem połowę połowy i tak w nieskończoność, a przecież nie da się osiągnąć celu, wykonując nieskończenie wiele kroków. Nikt jednak go już nie słuchał, bo przecież każdy widział, że strzała mimo wszystko dolatuje do celu. Kiedy już wydawało się, że dyskusja jest zakończona, powstał ze swego miejsca Epikur i powiedział: a ja jednak jestem zdania, że rację ma Demokryt. Zamiast spekulować na temat ruchu niedosiężnych sfer niebieskich, prościej jest przyjąć, że ruch jest po prostu w atomach. Zenon z Kition, założyciel szkoły stoików, wolał przedstawić myśl Epikura bardziej plastycznie. Atomy, drogi Epikurze, o ile w ogóle istnieją, są dla nas równie niedosiężne jak sfery niebieskie. Proponuję powrócić do 4 żywiołów, które znamy z doświadczenia. One stanowią według mnie zasadę bierną. Tę zasadę bierną kształtuje i w niej zamieszkuje zasada czynna, mająca 2 aspekty: ogień logos i ognistą pneumę, czyli dech lub oddech. Logos kształtuje zasadę bierną, tworząc rzeczy, stany i zjawiska, pneuma zaś, przenikając je, nadaje im życie przez udzielanie różnych stopni energii. Wywód Zenona z Kition usłyszał Andronikos z Rodos, uczeń Arystotelesa, i zamyślił się. Jeżeli zasadę bierną, czyli 4 żywioły, uznać za odpowiednik materii, a zasadę czynną za odpowiednik formy, to ze stoikami w zasadzie można by się zgodzić. Łączy nas z nimi ponadto wspólny pogląd na ruch duszy prowadzący do czynności fizycznej, który określamy słowem chormi, odczytywanym przez barbarzyńców jako chormę. Więc można powiedzieć, że w kwestii stosunku materii do ruchu mamy dużo wspólnego. Natomiast co do teorii Demokryta i Epikura, to co prawda można by uznać ich atomy za odpowiednik materii, ale przyjmować, że ruch zamieszkuje w materii, to przecież jest niedorzeczność, bo każdy widzi, że żaden wóz sam nie ruszy z miejsca, dopóki go koń nie pociągnie. Pozostaje zatem w mocy stwierdzenie, że wszystko, co się porusza, przez coś innego jest poruszane. Tym rozumowaniem uspokojony, Andronikos powrócił do porządkowania dzieł swego mistrza.
Przez kolejne 7 wieków nie pojawiła się na świecie żadna nowa myśl dotycząca relacji między materią a ruchem. Dopiero na przełomie IV i V wieku po Chrystusie święty Augustyn z Hippony opisał tak zwane naturalne ruchy w górę i w dół, albo ich utrzymywanie się w środkowej pozycji. Nie była to jeszcze koncepcja konkurencyjna względem ujęcia arystotelesowskiego, ale warto o niej wspomnieć, ponieważ w średniowieczu Tomasz z Akwinu skojarzy ruchy opisane przez Augustyna z greckim horme, nazwanym po łacinie conatus, i nazwie siłę powodującą te ruchy pożądaniem naturalnym. Pierwszego wyłomu w dynamice Arystotelesa dokonał bizantyjski filozof Jan Filopon, żyjący w VI wieku po Chrystusie. Stwierdził on, że pocisk porusza się nie dzięki temu, że jest popychany przez powietrze, lecz dzięki sile poruszającej wczepionej w niego przez miotacza. Można by wręcz powiedzieć, że dopuścił tym samym możliwość obdarzenia biernej materii czymś w rodzaju horme conatus. Takie ujęcie ruchu otwierało możliwość całkiem nowego spojrzenia na rzeczywistość. Dość powiedzieć, że jeżeli przez analogię do pocisku przyjęłoby się wewnętrzne siły poruszające w ciałach niebieskich, to pojawiłby się nowy obraz wszechświata, a wraz z nim nowa metafizyka. Jednak Jan Filopon trafił na zły czas, gdy rzymskie cesarstwo zachodnie upadało pod ciosami barbarzyńców, a wschodnie kostniało w bizantynizmie. W rezultacie musiało upłynąć kolejne 8 stuleci, zanim jego myśl podjął Jan Buridan i opracował teorię impetu, w której ujął w jeden system ruchy ziemskie i niebieskie, uniezależniając je od ciągłego kontaktu ciała poruszanego z ciałem poruszającym.